Hej, jakiś czas temu do mojego kolegi na giełdzie podszedł mężczyzna z tym oto delem i chciał się zamienić za kilka szparagów. Mój kolega się zgodził, a jako że nie wiedział kompletnie co z nim zrobić, podesłał mi zdjęcie i zapytał, czy mu go nie przygarnął, oczywiście za drobną opłatą. Tak właśnie wszedłem w posiadanie tego komputera. Po podłączeniu do prądu komputer przywitał mnie dymem z zasilacza. Wyjąłem więc oryginalny zasilacz i na krótko podłączyłem niepasujący tu rozmiarem zasilacz z Della 755, choć jaki to był zasilacz nie ma tu znaczenia, komputer ma standardowe wtyczki na płycie głównej. Komputer się uruchomił, więc kilka dni i 30 zł później miałem już sprawny zasilacz do tego komputera. W międzyczasie, czekając na zasilacz, postanowiłem go porządnie wyczyścić. Mam wrażenie, że ten komputer nigdy nie był czyszczony. Choć na aukcji było napisane, że zasilacz będzie pasował, był on nieco wyższy od starego zasilacza. Przez to złącze zasilania wadziło o obudowę i nie dało się go poprawnie zamontować. Zniechęcony koniecznością zwrotu i poszukiwań kolejnego zasilacza, delikatnie zmodyfikowałem obudowę, co pozwoliło na montaż zasilacza, który już posiadam. Komputer po włączeniu przywitał mnie Windowsem XP. Patrząc m.in. na wersję programów, mogę stwierdzić, że komputer nie był uruchamiany od około 2012 roku. Komputer wyposażony jest w dysk 80 GB firmy Seagate, 2 GB pamięci RAM w 4 kostkach po 250 MB oraz procesor Intel Pentium 4 630. Do tego komputer posiada zintegrowaną kartę graficzną Intel GMA 915. Z jakiegoś kompletnie głupiego i bezsensownego powodu postanowiłem, że go nieco zupgrade'uję. Na początek padło na pamięć RAM. Oficjalnie komputer obsługuje 4 GB pamięci RAM. Jednak mając w szufladzie 4 kostki o pojemności 2 GB każda, sprawdziłem, co się stanie, gdy włożymy mi taki zestaw. Jak się okazuje, w BIOSie komputer poprawnie wykrywa 8 GB pamięci RAM. Niestety zarówno Windows, jak i kilka dystrybucji Linuxa, które sprawdzałem, pokazywał w tym komputerze tylko 3,5 GB pamięci RAM. Możliwe, że to było spowodowane przez procesor, choć po zmianie go na lepszy model komputer nadal wykrywa tylko 3,5 GB pamięci RAM. Ostatecznie włożyłem tu 4 kości po 1 GB każda z komputera za 100 zł, a ten komputer za 100 zł możecie sobie zobaczyć w filmie. Link do tego filmu macie w karcie. Jak już wspominałem o procesorze, przejdźmy do niego. Na początek sprawdziłem, jaki maksymalnie procesor obsługuje ta płyta. Niestety, choć to socket 775, płyta nie obsługuje ani Core to Duo, ani tym bardziej Core to Quadów. Padło na procesor Intel Pentium D945, który miał najlepszy stosunek cen do wydajności. Ma on 2 rdzenie i 2 wątki taktowane 3,4 GHz. Oryginalny procesor miał jeden rdzeń i 2 wątki taktowane 3 GHz. W teorii 2 rdzenie taktowane 3,4 GHz do takiej pracy biurowej to nie jest mało w 2020 roku, jednak jak się za chwilę okaże, na wydajność procesora wpływa nie tylko taktowanie i rdzenie. Jako że zintegrowana karta graficzna w 2020 roku nie nadaje się nawet do przeglądania sieci, włożyłem tu Radeona HD 7450 czy też 7470. Dokładnie nie wiem, jaka to jest karta. Po taktowaniach wydaje mi się, że to jest karta 7470. To jest karta, która pojawiła się również w komputerze za 100 zł. Nowa karta graficzna dość wyraźnie usprawnia działanie sprzętu, jednak procesor nie pozwala jej w pełni rozwinąć skrzydeł. Ostatnią rzeczą, którą zmieniłem w tym komputerze, jest dysk. Oczywiście idealny byłby tu dysk SSD. Niestety, a może na szczęście, tego nie zrobiłem. Włożyłem tu dysk 500 GB od firmy WD. Poza wyraźnie większą pojemnością jest on szybszy i nieco cichszy od poprzedniego dysku. A tak poza tym jestem ciekaw, jak długo wytrzymują dyski w tej obudowie. Chłodzenie procesora ciągle dmucha na dyski, właściwie na jeden dysk gorącym powietrzem, przez co zauważalnie zwiększa się jego temperatura, ale do tych jeszcze przejdziemy później. Na takiej konfiguracji nie chciałem już się bawić z Windowsem XP, poszedłem na całość i może bezsensownie zainstalowałem tu Windowsa 10, więc jak działa taki potworek w codziennym użytkowaniu? Pakiet biurowy działa tu całkiem dobrze, nie ma się do czego przyczepić. Z przeglądaniem sieci bywa różnie, o ile strony ładują się z zadowalającą prędkością, tyle z odtwarzaniem wideo bywa różnie. Trzeba próbować na kilku przeglądarkach, czasem w dedykowanych aplikacjach dla Windowsa 10 i taką kombinatoryką da się coś na tym obejrzeć. Sprawdziłem wydajność tego komputera w kilku programach. W Cinebench wersji 11,5 stary procesor osiągnął 0,46 punkta. Nowy 0,92, więc w tym programie wypada dokładnie 2 razy lepiej. Jest to niestety jedyny program, w którym mogłem porównać te procesory, choć specyfikacja Intela podaje, że to jest 64-bitowy procesor. Nie byłem w stanie uruchomić na nim żadnego systemu 64-bitowego, co za tym idzie, nie mogłem uruchomić żadnego 64-bitowego programu. W teście graficznym w tym Cinebenchu Radeon z starym procesorem osiąga 15,6 FPS, natomiast na nowym procesorze osiąga 17,53 FPS.
W Cinebench w wersji 15 Pentium D osiągnął 76 punktów, w teście graficznym osiągnął 16,65 fps. W Cinebench w wersji 20 procesor osiągnął 111 punktów. Sprawdziłem też wydajność zestawu w Valley Benchmark w wersji 1.0. Komputer na ustawieniach Basic w 720p osiągnął 369 punktów. Komputer postanowiłem przetestować też w grze. Chciałem się tu bawić w kilka tytułów, zwłaszcza widząc testy w benchmarkach, że wypadają one nie najlepiej, więc postanowiłem przetestować jedną grę oryginalnego Crysisa w rozdzielczości 1024x768. Na ustawieniach low mamy średnio 49,9 fps, minimalnie 40,2 fps. W 720p na ustawieniach low mamy średnio 40,8 fps, minimalnie 31,2 fps. W 1680x1050 na ustawieniach low mamy średnio 30,6 fps, minimalnie 9,8 FPS. O ile w pierwszych dwóch rozdzielczościach gra jest grywalna, o tyle w 1680x1050 gra jest już niegrywalna. Obraz, który widzicie, nagrywałem zewnętrznym, dość tanią nagrywarką HDMI. Próba nagrywania software'owego kończyła się artefaktami w grze, a samo nagranie przypominało pokaz slajdów. Co do temperatur, procesor generuje dużo ciepła, wpływa ona na temperaturę zarówno dysku, jak i karty graficznej. Dysk potrafi dobijać do 50 stopni, co nie zdarzyło mi się jeszcze w innych komputerach. Karta graficzna w Crysisie osiąga około 75 stopni. Niestety żaden program nie potrafi odczytać temperatury procesora. Z tego co rozumiem, ten komputer nie posiada czujnika temperatury procesora, jednak udało mi się mniej więcej zmierzyć jego temperaturę, a raczej temperaturę chłodzenia procesora. Podczas realizacji tego materiału przypomniało mi się, że mój multimetr posiada czujkę temperatury. Może to nie najlepszy sposób na zmierzenie temperatury, ale obecnie jedyny, na jaki wpadłem. Maksymalna temperatura, jaką zmierzyłem w okolicy chłodzenia, to 52 stopnie. Stąd wydaje mi się pojawia ta wysoka temperatura dysku, ponieważ w jego stronę odprowadzane jest ciepło z procesora. Podsumowując, z komputera można korzystać jeszcze w 2020 roku, lecz nie jest to takie proste. Czy poleciłbym zakup tego komputera? Do korzystania na co dzień raczej nie. Komputer już teraz w jednej z lepszych konfiguracji działa słabo, a możliwości upgrade'u są praktycznie żadne. Na retro komputer z Windowsem XP nadaje się całkiem nieźle. Też wydaje mi się, że nie potrzeba większej wydajności na Windowsie XP. Jedyną wadą, jaką widzę, jest to, że w tym komputerze nie zamontujemy kart graficznych z epoki Windowsa XP, gdybyśmy chcieli takiej użyć. Czy polecam kupić ten komputer i przeprowadzić taki upgrade, jaki ja to zrobiłem? Zdecydowanie nie. Wydałem na ten komputer zdecydowanie za dużo pieniędzy, a wydajność jest gorsza niż w komputerze za 100 zł, który składałem jakiś czas temu. W tym filmie byłoby to na tyle. Wspomniałem o filmie o komputerze za 100 zł. Zapraszam do zapoznania się z nim. Link do tego materiału będzie w opisie, jak i w karcie. Niedługo też pojawi się komputer za około 230 zł. Zapraszam do tych materiałów. W tym filmie byłoby to na tyle. Cześć.